krótką rundę, kochani, krótką rundę przywitania się z uczestnikami. Jesteśmy w kameralnym gronie i witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym seminarium pod tytułem Moc Pozytywnego Przywództwa, które to seminarium poprowadzi dzisiaj z nami life coach, pastor, mentor, mówca publiczny, osoba, która ma ogromne doświadczenie i nie tylko sceniczne, ale związane z coachingiem, z mentoringiem ludzi biznesu i szeroko tak zwanym rozumianym duszpasterstwem. No jako pastor przez 42 lata też równolegle tą funkcję pełnił w 6 dokładnie kościołach w Stanach Zjednoczonych. A więc dzisiaj naszym głównym mówcą obu sesji będzie Brad Keller. Przywitajmy go bardzo gorącymi brawami. Yes, and just a brief introduction. I'm Arek. Arek, nice to meet you. Nice to meet you, Brad. A ja nazywam się Arek Obcieszko, mam przyjemność być prezesem Fundacji Most, która jest organizatorem, współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia, które jest jakby w ramach Forum Rozwoju Lidera, które prowadzi Instytut Rozwoju Złote Jabłko z Wrocławia pod przywództwem, dowództwem doktora Wojtka Kowalewskiego. Miałem przyjemność 2 lata temu też tam pewien cykl poprowadzić razem z moim wspólnikiem, z Wojtkiem Applem. Także to jest instytucja, która zajmuje się rozwojem, szeroko rozumianym rozwojem osobistym i dzisiaj będziemy tych tematów, kochani, dotykać, tematów związanych z rozwojem osobistym, ale dzisiaj koncentrujemy się na aspekcie przywództwa. A więc to tyle tytułem wprowadzenia. Będziemy mieli 2 sesje, jak mówiłem. Po pierwszej sesji będziemy mieli przerwę kawową i mamy coś słodkiego zaplanowane i przygotowane, a więc będzie też czas na mały networking, żeby porozmawiać, troszkę się poznać ze sobą. Większość z Was tutaj jesteście ludźmi, którzy są, albo nawet wszyscy tak naprawdę w biznesie, w różnych, że tak powiem, konfiguracjach. A więc uważam, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, reprezentujecie jedną lub inną formę przywództwa, bo przywódcą niekoniecznie jest ktoś, kto stoi na czele jakiejś organizacji, ale przywódcą jest ktoś, kto przewodzi ludźmi, za którym podążają ludzie. Tak więc to jest taka skrócona wersja przywództwa. I już kończąc, przekazuję słowo i mikrofon i głos teraz Bradowi. Excuse me? Yeah. Excuse me, but Marek's mouth is wide open and it's almost like he's not believing what you're saying. Okej. Mówi, że tak. Usta Marka są otwarte, to wygląda trochę tak, jakby nie wierzył w to, co ja mówię. So I don't, Ale hold on a second. I'm just trying to read the faces. Próbuję odczytać twarze. Hold on, give me a second. Ale nie chcę pominąć bardzo ważnej osoby w tym miejscu, która przyjechała razem z Bradem. To jest jego żona, piękna żona Brenda Keller. Przywitajmy ją bardzo serdecznie. Sorry, it's yours, my friend. My second career is a comedian. Moim drugim zawodem jest bycie komediantem, bycie stand-uperem. So one of these days it'll take off. Ale w najbliższym czasie, któregoś dnia w końcu to odpali ta kariera na całego. But just to give you a little history about myself. Ale aby dać Wam troszkę mój background, historię. In America we call it semi-retirement. W Ameryce nazywamy to taką półemeryturą. January 1st, I turned the church over to a senior pastor and I stepped into semi-retirement. W styczniu tego roku ja przekazałem, że tak powiem, dowództwo w kościele innemu głównemu pastorowi, który przejął te obowiązki z moich rąk i przeszedłem na tak zwaną połowiczną emeryturę. I'm 66 years old. Mam 66 lat. And this is what I love to do. I kocham to robić. I've been doing this for many, many years. I uwierzcie mi, robię to od wielu, wielu lat. I have a BA degree in religion. Mam licencjata ze specjalnością studia religijne. And a master's in leadership. I magistra w przywództwa. How old are you? I'm 46. At the age of 46, I went back to school Ja and mam, got my master's degree. ja mam 46 lat, a ja, z kolei mówiąc o sobie, w wieku 46 lat poszedłem ponownie na studia, aby skończyć magisterkę.
I was married for 31 years. Byłem żonaty przez 31 lat. My wife passed away in 2019. Moja żona zmarła w 2019 roku. In 2022 I w 2022 of February, w lutym Brenda and I got married. Brenda i ja się pobraliśmy. I have known Brenda and she has known me since 2006. A znaliśmy się z Brendą od jakiegoś 2006 roku. Her husband passed away in 2018. Jej mąż zmarł w 2018. My wife passed away in A 2019. moja żona w 2019. We reconnected at a funeral in January of My 2021. spotkaliśmy się na pewnym pogrzebie w styczniu 2021 roku. And 13 months later we got I married. 13 miesięcy później, przepraszam, się pobraliśmy. So this is an assignment that we are on. A więc to jest takie zadanie, że tak powiem, w którym bierzemy udział. To jest nasza kariera teraz. Of teaching leadership. Uczyć przywódców. I enjoy teaching leadership. It has opened up the doors of the world for me. Ja uczę przywódców od wielu lat, co otwarło mi drzwi do bardzo wielu krajów. I have been to over 23 countries. Byłem w ponad 23 krajach. All open doors of teaching I leadership. we wszystkich tych miejscach byłem właśnie ze względu na to, że prowadziłem seminaria So thank na you temat for, przywództwa. so thank you for this A opportunity. więc jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za tą sposobność dzisiaj. And thank you for those of you that will come online, I dziękujemy wszystkim, którzy będą oglądać that nas will be online, watching this. którzy będą oglądać to seminarium. This will be information that you will be able to just take notes on To będzie pewna informacja, pewna wiedza, będziecie mogli sporządzić sobie z tego notatki and begin to impart it into your life. i będziecie mogli wykorzystać tę wiedzę w swoim życiu. So I want to begin with asking this question. I chciałbym zacząć w ogóle to od zadania Wam takiego pytania. What problem are you solving in Poland? Jaki problem Wy rozwiązujecie tu w Polsce? What problem are you solving in Poland? Jaki problem rozwiązujecie tu w Polsce? There are two types of people in Poland. Ja zauważyłem, że są tylko dwa rodzaje ludzi w Polsce. The first one is the category of people that create problems. Pierwsza grupa osób to są osoby, które tworzą problemy. The second category are those who solve A problems. druga kategoria osób to są osoby, które rozwiązują problemy. So, Zbyszek, you are solving the problem of what? jakie problemy rozwiązujesz? Każdego dnia rozwiązuję problemy dnia bieżącego. Every day biznesowe. I solve the business, life-related problems, all sorts of problems. But Every day. I understand that. Rozumiem to, But that's the 30,000 foot ale elevation. to jest takie, wiesz, spojrzenie na problem z lotu ptaka, tak z 10 000 metrów. I want to come a little bit closer. Chciałem zejść troszkę bliżej. So if you have real estate, A więc jeśli posiadasz nieruchomość, you are solving the problem of what? to tym sposobem, tą nieruchomością rozwiązujesz jakiego rodzaju problemy? You're solving the problem of housing. Mieszkaniowe. Yes? Mieszkaniowe. Rozwiązujesz problemy mieszkaniowe, zakwaterowania, zamieszkania. Correct? Jest. So you're solving a problem Zatem in rozwiązujesz Poland. pewien problem, z którym mamy do czynienia w Polsce. You stepped into an environment to solve a problem. Wkroczyłeś w takie środowisko rozwiązywania takich problemów. So your katko, is that what you call it? No, żabka. Żabka. Żabka is solving a I problem. żabka również rozwiązuje problemy. Correct? Tak? Correct? Tak. Are you 100% Na convinced? 100% przekonany? Tak. Okay, I need to hear that. Muszę to usłyszeć. Tak. So you're solving the problem so that someone doesn't have to drive 5 miles, but they can walk right to A więc rozwiązujesz Żabka. problem i ludzie nie muszą podróżować 5 mil, żeby coś kupić, tylko mogą trafić do twojego sklepu, do twojej żabki i tam zrobić zakupy, tak? Za rogiem. Over the corner. over the corner. Czyli za rogiem, dokładnie. You can have a cup of coffee, you can have a pastry, Możesz wypić kawę, zjeść rogalika. pierogi, is that what you Yeah. Pierogi też. Pierogi? Yes, you can. Everything. Wszystko. It's a convenience To store. jest tak zwany sklep, jak on się nazywa?
Convenience store, właśnie. Po Yes. prostu nawet, gdzie nie mamy na to... So you're solving a problem. Zatem rozwiązujecie problem. Somebody creates a problem. Ktoś, tak jak mówiłem, Somebody solves a problem. tworzy problemy, a ktoś rozwiązuje problemy. So, Kinga, you're solving a problem of helping publishers get information out in the hands of Polish people. A więc Kinga, rozwiązujesz problemy, będąc wydawcą i tworząc pewien content, materiały, które rozwiązują problemy czytelników, którzy z tego korzystają, z tych materiałów, użytkowników tych materiałów, tak? There are two types of people. A więc mamy dwa rodzaje ludzi. Either you create a problem Albo tworzysz problemy, or you solve a problem. albo rozwiązujesz problemy. So Rosalie, you're getting ready to solve a problem. Przygotowujesz się, aby rozwiązywać jakieś problemy. There are no Filipino restaurants in the Ponieważ city. nie ma restauracji filipińskich w tym mieście. Jeszcze nie ma. You're going to solve a problem. I rozwiążesz jakiś problem. Write this down. Zapiszcie to sobie. This will help you. To wam pomoże. You are rewarded according to the problems you solve. Jesteś wynagradzany proporcjonalnie do problemów, które rozwiązujesz. The other day I met Hannah. Innym razem tutaj spotkałem Hannę. And Hannę. she's going to school to become aviation management. I ona teraz zaczyna studia w kierunku zarządzaniem ruchem lotniczym. She's going to solve a problem with airplanes. Ona będzie rozwiązywać problemy związane z ruchem lotniczym. You get rewarded according to the problem you solve. A więc otrzymujesz wynagrodzenie, jesteś wynagradzany proporcjonalnie, zgodnie z problemami, które rozwiązujesz. Why was this created? Dlaczego to zostało stworzone? Why was the microphone Po co created? stworzono mikrofon? Śmiało. To solve the problem of hearing, of amplifying the sound. Of amplifying the A więc sound. aby wzmocnić dźwięk. You are always rewarded according to the problem you are solving. Jesteś wynagradzany proporcjonalnie do problemów, które rozwiązujesz. Do you know how texting was created? Czy wiecie, w jaki sposób zostały stworzone pierwsze wiadomości tekstowe? In the Coca-Cola factory in Atlanta, Georgia. W stanie Atlanta, w Georgii, w stanie Georgia, w Atlancie, w centrali fabryki Coca-Cola, The Coca-Cola syrup would go from one machine and squirt over into another container. Ten syrop, który jest bazą napoju, był przekazywany, był dozowany do tego całego pojemnika, gdzie tworzono napój, takimi porcjami. It was done manually by pushing a button. I to było robione w sposób manualny, że ktoś naciskał guzik i tamten dozownik dozował ten syrop, koncentrat. A maintenance man I człowiek, który był odpowiedzialny za tą pracę, simply on his phone po prostu na swoim telefonie somehow connected his phone to the machine, udało mu się połączyć swój telefon z maszyną and in the process of creating a text, i kiedy był tworzony tekst, the Coke would pass over and into the machine. to ten koncentrat Coca-Coli był dozowany do tego napoju, do tego zbiornika. He solved a problem, On rozwiązał problem. and you all I wy are wszyscy using it today. używacie tego dzisiaj. It's called texting. To się nazywa SMS-y. You are rewarded according to the problems you solve. Dlatego jeszcze raz powtórzę, jesteś wynagradzany proporcjonalnie do problemów, które rozwiązujesz. Everywhere around the world, Wszędzie na świecie we have people that are creating problems. mamy ludzi, którzy tworzą problemy. Yes? Tak? 100%. The people that want to make money Ludzie, którzy chcą zarabiać pieniądze,
learn this principle. nauczyli się tej zasady, tej reguły. Find a problem Znajdź problem and solve it. i rozwiąż go. Find a problem Znajdź problem and solve it. i rozwiąż go. You will always have open doors for you when you start to solve a problem. Będziesz zawsze mieć otwarte drzwi, jeśli będziesz rozwiązywać problemy. Do people know you're solving this problem of housing? Czy ludzie wiedzą, że Zbyszku, czy ludzie wiedzą, że rozwiązujesz ten problem związany z mieszkalnictwem? Na rynku wiedzą o tym? Tak. Jest. Do people know you solve a problem in your neighborhood, in your community? Czy ludzie wiedzą, że wy rozwiązujecie te problemy związane z zaopatrzeniem w waszym środowisku, w waszej społeczności? Duża ilość. Many people. What would happen if your store closed down? A co by się stało, gdyby pewnego dnia wasz sklep został zamknięty? O, rozczarowanie naprawdę uczniów. Many people would be disappointed. Why? Czemu? No bo nie ma żołądek pusty. There's empty stomachs. Potrzeba. There's a need that is unsatisfied. You are solving a problem Zatem rozwiązujesz problem and you are meeting a i need. zaspokajasz określone potrzeby. You are meeting a Ty need. również zaspokajasz potrzeby. This building, Ten budynek, International Community Center, Międzynarodowe Centrum Społeczności, is solving a problem. też rozwiązuje pewne problemy. When there were refugees coming in and out of this building, Kiedy przybywali tu i przychodzili tu uchodźcy na przykład z Ukrainy. you were solving a I problem. wtedy my rozwiązywaliśmy jakiś konkretny problem. Brian is solving a problem back there. Brian tam w tej reżyserce też rozwiązuje pewien problem. You always get A rewarded więc zawsze jesteś wynagradzany according to the problems you solve. zgodnie z tym problemem, który rozwiązujesz. But sometimes Ale czasami you have to open your eyes musisz otworzyć swoje oczy, to see the problem. aby zobaczyć ten problem. So, Eric, you drive from your house to your office is here, Yeah. and it's how far of a drive? 5 minutes. 5 minutes? Yes. So you're very fortunate. I am. So Ja mówię, mój czas podróży z domu, tutaj mamy biura, wynosi jakieś 5 minut, a więc jestem bardzo wielkim szczęściarzem. was it always like that? No. Nie zawsze tak było. How far was it before? Oh, I worked in Warsaw, different cities, different countries. So even in commuting to Warsaw and commuting to different countries, you had to take the same route. I wcześniej pracując czy w innym mieście, w Warszawie, czy w innym kraju, musiałeś pokonywać tę podróż i też tym sposobem za każdym razem pokonywałeś ten dystans. In the process of taking the same route, I w tym procesie pokonywania tego dystansu, przejazdu tą trasą, day after day, dzień po week dniu, after tydzień week, po tygodniu, month after miesiąc month, po miesiącu, year after rok po year, roku, you start to see zaczynasz zauważać, everything that's normal. że to wszystko staje się takie normalne, zwyczajne. And then all of a sudden you start to lose your eyesight of problems. I wtedy tracisz tą spostrzegawczość, wpadasz w rutynę i nie dostrzegasz tych wszystkich problemów, które cię normalnie otaczają. Write this down. Możecie to zapisać. The enemy of solving problems Ponieważ wrogiem rozwiązywania problemów is the familiarity. jest rutyna. Because if you keep going to work the same route, Ponieważ jeżeli jedziesz do pracy tą samą trasą za każdym razem, you don't notice things. to nie zauważasz już pewnych rzeczy. You may notice a cow, Możesz zauważyć krowę na poboczu, but if it's a purple cow, ale jak to będzie już purpurowa krowa, it'll get your attention. to tylko wtedy to zwróci twoją uwagę. But many times our eyes don't see something Ale bardzo często nasze oczy nie wyłapują czegoś, because we're so fixed on the familiar. ponieważ jesteśmy zafiksowani na tych rzeczach, które są nam znane.
There are two types of leaders in this room. I w tym pomieszczeniu mamy do czynienia z dwoma rodzajami przywódców, mówiąc tu o was. Those that solve familiar problems To są jedna grupa, to są te osoby, które rozwiązują znane sobie problemy, and those that solve problems that are not yet here. a druga grupa to są osoby, które rozwiązują problemy, o których jeszcze nigdy nie usłyszano, They're in the future. które będą w przyszłości. This building, Ten budynek, let me just take this empty lot right here where McDonald's is albo going to be weźmy pod built. uwagę tą działkę tutaj z przodu na skrzyżowaniu, gdzie będą McDonalda budować. I understand that there's going to be a, is that Yes. information? Yes. So there's going to be a McDonald's Na here. tym skrzyżowaniu tutaj, na tej pustej działce, za tymi banerami dużymi, będą budować McDonalda. Why are they coming here? Czego akurat tutaj wybrali to miejsce? They're solving a problem in the future. Bo chcą rozwiązać jakieś przyszłe problemy z przyszłości. You have to have eyes to see things. Zatem musisz mieć oczy, aby widzieć rzeczy, przewidywać rzeczy w przyszłości. This building was a car dealership. Ten budynek wcześniej był dealerstwem samochodowym. It was probably the only building around here. Prawdopodobnie to był jedyny taki większy budynek tu w okolicy. Why did they come here? Dlaczego tutaj przyszli akurat? Because they solved a problem here. Ponieważ tutaj zobaczyli, że mogą rozwiązywać pewne problemy. And then they went to another A location potem pewno przenieśli się do innej lokalizacji and solved another problem i rozwiązywali inne problemy in that community. w tamtej społeczności. Are you following what I'm saying? Podążacie za tym, co mówię? Jest. Tak, tak. The enemy of solving Zatem problems wrogiem rozwiązywania problemów is what you see Jest to- every day. co widzisz każdego dnia. If you will begin to train your eyes Jeśli zaczniesz szkolić swoje oczy, swój wzrok, to see something aby coś dostrzegać in the future, w przyszłości so that you see housing. i widzisz domy, Why do you think Tarnow is growing in this direction? jak myślisz, dlaczego Tarnów rozwija się w tym kierunku? It's because people see themselves living here. Ponieważ ludzie potrafią sobie wyobrazić to, że tutaj można mieszkać, że And można not tu mieszkać, downtown. a niekoniecznie w samym centrum. They move out here Przeprowadzają się na to obrzeża, solve the problem aby rozwiązać problem for their future. na przyszłość. Have more of a yard. Mieć większy ogródek, Have more room for a growing family that isn't here yet. rozwijać rodzinę może, której jeszcze nie mają. You following what I'm saying? Podążacie? You solve problems Rozwiązujesz problemy according to the future, zgodnie z przyszłością and you will never have a problem with money. i wtedy nigdy nie będziesz miał problemu z pieniędzmi. The problems that you see in the future Problemy, które dostrzegasz w przyszłości, are the problems you want to go after. to są te właśnie, za które się chcesz zabrać. The moment Ukrainians came to Poland, Bo w momencie, kiedy ukraińscy uchodźcy dotarli do Polski, it was an opportunity to solve a problem. to stało się wtedy sposobnością, okazją, aby rozwiązać pewną grupę problemów. Somebody has to rise to the occasion. Ktoś musiał wzbić się na wyżyny, aby zmierzyć się z tym problemem. Your phone Twój telefon has the ability to solve problems ma in the również future zdolność rozwiązywania problemów w przyszłości through AI. poprzez sztuczną inteligencję. Don't be intimidated by AI. I chcę Ci powiedzieć taką rzecz. Nie bądź jakby zastraszony tym takim dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Start to use it to solve a problem Zacznij. that is not here yet. Zacznij używać tego jako narzędzia do rozwiązywania problemów, których jeszcze dzisiaj nie widać. Some of you are going to get a vision of solving a problem. Niektórzy z Was będą mieć taką wizję tego, jak będą mogli, co można robić, w jaki sposób można rozwiązywać
jakieś problemy. and you're going to diversify. I będziecie wtedy dywersyfikować swoją działalność. There may be another convenience store. Będzie może kolejny sklep tego typu, convenience store, Because you're solving a problem in the future bo wtedy będzie on rozwiązywał problemy w przyszłości at another w location. innej lokalizacji. Why do you think McDonald's and Kentucky Fried Chicken and Burger King expand to new locations? Jak myślicie, dlaczego te wszystkie sieciówki, takie jak McDonald's, Burger King czy KFC, rozwijają swoją sieć tak szeroko? They're always going into the future Oni zawsze wybiegają w przyszłość and bringing the future back to the i present wtedy sprowadzają tą przyszłość do teraźniejszości and solving that i problem. rozwiązują ten problem. There are two types of leaders here. I tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami przywódców. Write this down. Możecie to zapisać. There are visionary leaders Są przywódcy, którzy mają wizję and there are management leaders. i są ludzie, którzy są przywódcami bardziej w rodzaju menadżerów. What's the difference? Jaka różnica jest? As I've gotten to know this man, Kiedy poznałem tego człowieka, he's a visionary leader. to jest przywódca, który ma wizję. Here's the definition. Wizjoner. Podam wam definicję. A visionary leader is someone who is always going into the future and bringing the future back to the present. Lider, który jest wizjonerem, on dostrzega jakiś problem w przyszłości i sprowadza go do teraźniejszości, aby rozwiązać go, aby wcześniej antycypować rozwiązanie. The second leader that is in this room Drugi is rodzaj a liderów, manager. którzy są w tym miejscu, to są menadżerowie, zarządcy inaczej. Here's the definition of a manager. Podam wam definicję zarządcy, menadżera. A manager goes into the past Menadżer idzie do przeszłości and brings the past back to the present. i przyciąga tą przeszłość do teraźniejszości. Let me ask you this question. Zadam wam takie pytanie. We just flew here on an airplane. Przylecieliśmy tutaj samolotem. Which wing on the airplane is more important? Które skrzydło w samolocie jest ważniejsze? Both. Dziękuję. They both are needed. Oba skrzydła są tak samo potrzebne. A manager focuses on tasks. Menadżer koncentruje się na wykonywaniu zadań, A job. na pracy. A visionary person A wizjoner, przywódca, który jest wizjonerem, goes into the future on wybiega w przyszłość, and sees something dostrzega tam coś, by what they see, przez to co widzi, what they hear, co słyszy and who they meet. i kogo tam spotyka. Managers are not people persons. Menadżerowie to nie są zazwyczaj ludzie, taki typ osobowości do ludzi, w sensie bardzo interpersonalnej. You give them a task Po prostu dajesz im zadanie and they will accomplish i it oni go doskonale wykonają, because they know how to do bo a job. wiedzą, jak wykonać daną pracę. Here's what gets us in trouble. Ale powiem wam, w którym miejscu popadamy w kłopoty. A manager needs a visionary leader and a visionary leader needs a manager. Menadżer potrzebuje takiego wizjonera jako przywódcy, a wizjoner jako przywódca potrzebuje menadżera wykonawczego. Zbyszek. If you are going to solve the housing problem in the future, Jeśli w przyszłości będziesz dalej rozwiązywał problemy mieszkaniowe, you need managers to run those buildings, To będziesz- to operate or take care of those to buildings. będziesz potrzebował menadżerów, takich zarządców, którzy na co dzień będą zarządzali tymi nieruchomościami w sposób operacyjny. I już to robią. They already do it. Because they're managers. Bo są menadżerami, tak? They know how to go into the past. Czy wiedzą, jak sięgać w przeszłość, wstecz? Here's what a manager does. Powiem wam, co robi menadżer. Oh yes, I'll search Google
I'll go into the past, idzie do Google'a, I'll talk to someone, rozmawia z kimś, and that's how it was done, patrzy jak coś było wykonane, and then they read some notes about how it was done, potem czytają notatki jak coś zostało and zrobione, then they'll tweak it, a potem lekko to zmodyfikują, they'll bring some adjustments, lekko modyfikacje wprowadzą and they bring it to the present. i wprowadzą to do teraźniejszości. That's what managers do. To robią menadżerowie. They go into the past, and they bring the past Wracają. into the present. Wracają do przeszłości, przepraszam, komar. Wracają do przeszłości i sprowadzają tą przeszłość do teraźniejszości. Visionary leaders get in trouble A wizjonerzy popadają w tarapaty, if they don't have jak managers. nie mają menadżerów. Managers Potwierdzam. Menedżerowie do not operate in their fullest capacity nie funkcjonują w największym wymiarze swoich zdolności i możliwości without a visionary leader. bez wizjonerów, bez przywódców, którzy są wizjonerami. If I am sitting on an airplane Jeśli and ja- I have seat, I have row number 22A. Jeśli ja siedzę sobie w samolocie i moje miejsce to jest rząd 22, miejsce A, At 35,000 feet, what can I see? to na wysokości 9000 metrów, co ja mogę zobaczyć? I can only see when I'm looking out. To mogę coś zobaczyć tylko jak wyglądnę przez okno. Can I see what the pilot sees? Czy ja mogę zobaczyć to, co widzi pilot? Nie? No. What are you seeing? A więc co wy widzicie? What are you looking at Na co patrzycie? when you see a problem? Jak widzicie problem? Are you only looking this way, Czy patrzycie tylko w tą stronę? or are you looking through the eyes of a pilot? Czy chcecie spojrzeć na to oczyma pilota? Every company Każda firma needs a Potrzeb- visionary leader. potrzebuje wizjonera jako przywódcę. In 1977, W 1977 roku Disney World opened up in Orlando, Florida. Disney World, czyli ten park rozrywki Disneya, otworzył się w Orlando na Florydzie. Walt Disney had already died. Walt Disney już nie żył. His wife was there on the opening day of Disney World. Jego żona była wtedy tam, na miejscu, kiedy otwierano było wielkie otwarcie tego parku. The CEO got up to give a welcome and an introduction. I prezes spółki wtedy wstał, aby powitać żonę Walta Disneya i przedstawić ją wszystkim uczestnikom, tam, którzy byli. And Mrs. Disney was standing right beside. I pani Disney stała koło niego. And the CEO said this. I ten prezes spółki powiedział tak. Wouldn't it been great if Walt could be here today to see all of this? Czyż to nie byłoby wspaniałe, gdyby Walt mógł tutaj dzisiaj z nami być, aby zobaczyć wszystko to tutaj, co zostało zbudowane. And his widow, without even batting an eye, said, A jego żona, wdowa po Walcie, bez mrugnięcia okiem, od razu na to odparła. that's why it's here. To dlatego to jest. It's here because Walt saw it. To jest tutaj, ponieważ Walt to przewidział. He solved the problem. On widział to i rozwiązał ten problem. He solved a problem Rozwiązał problem for families, dla rodzin, for creating memories, aby tworzyć wspaniałe wspomnienia, for laughter. dla śmiechu. He solved the problem. I on rozwiązał tym sposobem problem. You get rewarded according to the problems. A więc jesteś wynagradzany proporcjonalnie do problemów, które rozwiązujesz. You need a visionary leader, Potrzebujesz a manager in przywódcę, every business. który jest wizjonerem oraz menadżerem w każdej jednej firmie, w każdym jednym biznesie. Can I give you a secret? Czy mogę wam zdradzić pewien sekret? If you are a visionary leader here, Jeśli jesteś takim właśnie wizjonerem, przywódcą wizjonerem,
whether you're male or To female, bez znaczenia w temacie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, this is a secret. to jest pewien sekret. If you want to get something done, Jeśli chcesz coś wykonać, hire a female as your manager. zatrudnij kobietę jako swojego menadżera. The best managers Ponieważ najlepsi menadżerowie are females. to są kobiety. Why? Dlaczego? Because they're already wired to solve problems. Bo one są odpowiednio do tego skonstruowane, aby rozwiązywać problemy. They know how to take chaos One and bring order to Potrafią w chaos. doskonały sposób zarządzić chaosem i wprowadzić tam porządek. So, Carolina, A więc Karolina, so you are this man's manager. a więc jesteś menadżerką tego gościa. So when he gives you a picture A więc jak daje ci jakiś obraz of something he wants to czegoś, accomplish co chce osiągnąć, wykonać, and something to do coś do zrobienia jest, that he's going to create, coś, co zamierza stworzyć, he communicates that, to komunikuje to, and then you have to run with it a potem ty musisz dalej to realizować, wykonywać and manage it. i zarządzać tym. Every visionary leader Każdy wizjoner, przywódca needs a manager, potrzebuje menadżera, and every manager a każdy menadżer needs a visionary leader. potrzebuje wizjonera. So the people that you want to hire Zatem ludzi, których chcielibyście zatrudnić, are the 3 C's of hiring. are what? The 3 C's. In the sense of sea like a ocean? Or... No. O, 3 C's. A, trzy litery C, jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi. Competence, okay. Czyli pierwszy jest kompetencje, drugi to mamy charakter, charisma. All of a sudden I'm having Charyzma. a brain freeze. Nagle mam, Competency, character. mam Chemistry. chemia. These are the type of people. This is the 3 C's of hiring. Tutaj mamy 3 C dotyczące zatrudniania. You hire someone for what they can do. Zatrudniasz ludzi ze względu na to, co potrafią zrobić, You fire someone for who they are. ale zwalniasz ich za to, kim są. You hire someone for what they can do. Zatrudniasz ich ze względu na to, co potrafią zrobić, You fire them a for who zwalniasz they ich are. ze względu na to, kim oni są. Let's talk with character. Porozmawiajmy o charakterze. What is character? Czym jest charakter? When I'm interviewing you for a job, Jeśli mielibyśmy rozmowę rekrutacyjną o pracę how do I find out if you have character? i ja byłbym rekruterem, to w jaki sposób mógłbym się dowiedzieć tego, czy macie dobry charakter? How do I find out? Jak if się you mogę have tego character? dowiedzieć? Jaki jest sposób? Ktoś? Coś? Nie, dajmy jakieś zadanie. How do I know Jak mam wiedzieć, if the person you're interviewing czy osoba, z którą akurat masz rozmowę rekrutacyjną, is going to be a thief czy ona nie będzie czasem złodziejem w and sklepie steals from you? i nie będzie cię okradać? You've got to read his character, his or her Musisz character. przeczytać jej lub jego charakter. How do you spot character? Jak można dostrzec pewne cechy w tym charakterze, które są ważne? Talk to me. No, śmiało. When you hired your manager, Jak zatrudniałeś menadżera, how did you find out if he or she had character? w jaki sposób się dowiadywałeś, jaki ma charakter? Chciałem zobaczyć, jakie ma doświadczenie przede wszystkim.
jakie ma kompetencje twarde, jakie kompetencje miejskie, I was, kreowało go jako odpowiedniego człowieka, lub nie. I was checking his competencies, I was checking his experiences, what sort of experience did he have, and this would place him in a certain spot for me. Okay? So you were reading him, A więc czytałeś go, tak? and your eyes were picking up on things. I twoje oczy wychwytywały pewne rzeczy. Również mowę ciała. Body language too. So character will be revealed Powiem wam, charakter objawi się through eye contact, przez to, czy ktoś utrzymuje kontakt wzrokowy, body language, mowa ciała and how they talk. i też sposób mówienia. If they're constantly talking about Jeśli themselves, ciągle mówią tylko o sobie, they're probably very selfish. prawdopodobnie są bardzo samolubni. Because someone who likes to talk about themselves Bo ktoś, kto lubi mówić o sobie, is in love with themselves kocha samego siebie more than they're in love bardziej with what's out there. niż kocha innych albo to, co go otacza. So you listen to them talk. A więc słuchasz takich ludzi, kiedy oni mówią. You pick up on their values. Następnie wychwytujesz ich wartości. You can hear someone's values Można usłyszeć czyjeś wartości in how they talk. w tym sposobie mówienia. When I'm around Eric, Jak jestem koło Arka, one of the values that I pick up on to from him jedną z wartości, którą od niego, że tak powiem, wychwyciłem, is how he talks about his son. to jest to, jak on mówi o swoim synu. So I can hear the value of family. A więc widzę w nim wartość rodziny. Someone who has family, Ktoś, kto ma rodzinę, who loves their family, ktoś, kto kocha rodzinę, has character, ma charakter, competency. ma kompetencje. What's their skill set? Jaki mają zestaw umiejętności, What's their past experiences? jakie mają przeszłe doświadczenia. You don't ask them what has been your experience. Nie pytasz ich w taki bezpośredni sposób, jakie mieli doświadczenia. Kinga? Kinga. What is it? Kinga. Kinga. Have you ever been in a job interview? Czy byłaś na rozmowie rekrutacyjnej? Were you interviewing or were you the interviewee? Czy byłaś, że tak powiem, osobą, która Interviewee. Czy byłaś osobą, która prowadziła tę rozmowę, czy raczej byłaś aplikantem? Or maybe both at one Albo time. w obu przypadkach. It depended. On the one hand, I was the interviewee, but then the roles switched and I was the interviewer because All I right. wanted to find out about the company. Czyli w pewnej sytuacji byłam zarówno osobą, która aplikowała o pracę, ale potem byłam takim jakby rekruterem, bo chciałem się dowiedzieć o tym stanowisku, na które aplikowałam. Come here, please. Możesz podejść tutaj? Oh, really? So I am going to hire you. A więc zamierzam Cię zatrudnić. Come closer. Podejdź proszę. So I'm going to hire you for this position. Zatrudnię Cię w takim konkretnym charakterze And I'm going to ask you some i questions. będę zadawał Ci pytania. And they're pretty standard To są questions. zazwyczaj standardowe pytania, And then you give me your a answer. potem mi odpowiesz. So every answer you give me A więc każda odpowiedź, której mi udzielisz, is something I want to hear. to musi być coś, co ja chcę usłyszeć. Correct? Czy tak jest? So you want your answers to A be więc everything ty that chcesz- makes you look good Aby każda Twoja odpowiedź była dobrze przeze mnie because of what you've read in the job description. postrzegana, abym ja to dobrze odebrał ze względu nawet na sam opis tego stanowiska pracy. Can I give you a secret? Czy mogę się podzielić z Tobą pewnym sekretem? The next time you hire someone, Następnym razem, jak będziesz kogoś zatrudniał,
pani ma jakieś pytania, most people will say, to większość ludzi mówi, I don't have any ja nie mam żadnych questions. pytań. Wrong answer. But that's what happens. Ale tak się dzieje, to jest zła odpowiedź oczywiście, tak się dzieje. So you will always be known for your questions, not your Zatem answers. dajesz się poznać z dobrej strony przez pytania, które zadajesz, a niekoniecznie przez odpowiedzi, których udzielasz. So a question that you will want to ask that HR person A więc pytanie w takiej sytuacji, które chciałabyś zadać takiemu rekruterowi, that will shock their ears które wstrząśnie ich uszami, because they never have heard this ponieważ before, pewno nigdy tego nie słyszeli, that you will ask the question, to jest pytanie takie. what are the three values of this company? Jakie są 3 wartości tej firmy? Why should I work for this Dlaczego company? ja miałabym tutaj pracować? What is that? What did I just hear? I co ja usłyszałem? I heard something in you Usłyszałem coś w tobie, that was challenging the system. coś, co rzuca wyzwanie systemowi. Because your questions Ponieważ twoje pytanie... just got you known by me. Pardon? Your questions just elevated you in my Twoje eyes. pytanie właśnie wyniosło cię wyżej w moich oczach. So, Kinga, A więc Kinga, that's a principle that will to help you jest zasada, która ci in all pomoże of your life. w całym twoim życiu. You will be known more for your questions Będziesz zatem bardziej znana ze swoich pytań than your answer. niż odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Dajmy jej oklaski. So, Eric, is that true? Yeah, absolutely. Have I been practicing that with you? Over and over and over again. A więc pyta się, Arku, czy to jest prawda? Ja mówię tak. Czy praktykowałem to z tobą? Ja mówię, do bólu pewnej części ciała. You will be known for your questions. Będziesz znany z Not twoich your answers. pytań, nie z twoich odpowiedzi. So you hire someone for their A więc competency, zatrudniasz ludzi ze względu na kompetencje, what they can do, co potrafią zrobić, what they can do. co potrafią zrobić, You fire them ale rozstajesz się z nimi, zwalniasz ich for who they are. ze względu na to, kim są. Your chemistry Ten element chemii tak zwanej is connected to your character. jest połączony z charakterem. I'm not talking about chemistry like math. Ja nie mówię teraz o chemii jako o przedmiocie szkolnym. I'm talking about the chemistry. Ja mówię tutaj o takim rodzaju chemii, Can I get along Czy- with Bishop? czy ja się dogaduję ze Zbyszkiem, Can I get along in the office with Rosalie? czy ja się dogaduję w biurze z Rozalią, Can I work with the team? czy czy ja potrafię pracować z tym teamem, z tym zespołem. See, what good is it, Marek? What good is it if you have a person that is very good with the cashier, with the numbers, but they're very bad with the other employees? Bo jakiś pożytek miałbyś, Marku, z pracownika, który byłby fantastycznym kasjerem, dokładnym, skrupulatnym w numerach, w liczbach, ale byłaby to fatalna osoba jako współpracownik do innych członków zespołu, do innych pracowników. They can't get along with anyone. Nie dogadują się z nikim. Oh yeah, they're good with the Tak, cashier. oni są świetnymi kasjerami, They're good with that, dają radę w tym, but they can't get along with ale anyone. nie umieją się dogadać z nikim. Jacek w trybie. Sand in the wheels. Thank you. Tak jest. You hire them for what they can do. A więc zatrudniasz ich ze względu na to, co potrafią zrobić, You fire them zwalniasz for who ich they ze are. względu na to, kim są. They cannot get along with Ponieważ someone. nie potrafią się dogadać z They kimś. do not have a Nie team potrafią concept. funkcjonować w tak zwanej koncepcji zespołu. Young people, Młodzi ludzie are learning how to work with teams. uczą się tego, jak pracować w zespołach. It's always teams. To zawsze są zespoły. But if you can't get along with someone, Ale jeśli się nie dogadujesz z kimś,
you gotta go. Musisz odejść. Here's the principle. I to jest zasada. No help is better than bad help. Zero pomocy jest lepsze niż zła pomoc. So you have someone who shows up A więc masz kogoś, kto przychodzi do ciebie and they have a bad attitude. i mają fatalną postawę. Ta osoba. Every day they have a bad Każdego attitude. dnia mają zły dzień. They show up at work Przychodzą do pracy with a bad ze attitude złą postawą. and they're always complaining. Zawsze narzekają. My question to you I is, teraz moje pytanie do ciebie brzmi: why are you paying someone to have a bad attitude? dlaczego płacisz komuś wypłatę po to, aby on miał złą postawę? No help A więc is better zero than bad help. pomocy jest lepsze niż kiepska pomoc. Jest. So the first person that you see A więc in an office, pierwsza osoba, którą widzisz w pracy, w biurze, in the reception's office, na przykład w recepcji. or the first person that you see when you walk into a store, Pierwsza osoba, którą napotykasz, jak wchodzisz do sklepu. if that person has a bad Jak attitude, ta osoba ma złą postawę, it's a reflection of the to company. jest obraz, wizytówka całej firmy. And you're paying someone A to ty represent płacisz you komuś, bad. aby cię źle reprezentował. Why would you pay someone to represent you? Dlaczego miałbyś płacić komuś, aby ci źle reprezentował? No nie ma sensu. Doesn't make sense. To nie ma żadnego sensu. No help Bo Is better zero pomocy than bad help. jest lepsze niż kiepska pomoc. Because sometimes Bo czasami the chemistry chemia and the character i charakter need developing. wymaga rozwoju. You can have someone that works well with the cashier and the numbers, Możesz mieć kogoś, kto jest świetny i pracuje, jest kasjerem, jest dokładny, skrupulatny, but they don't know how to get along, ale jeśli nie umie się ta osoba dogadać z nikim innym, so they have to learn to be developed. więc muszą się te osoby poddać procesowi rozwojowemu. Learn the difference between these two words. Nauczcie się różnicy między tymi dwoma słowami. Learn the difference between training someone Nauczcie się różnicy pomiędzy szkoleniem kogoś, and developing a someone. rozwijaniem kogoś. So when you open up your restaurant, A więc Rosalia, jak otwierasz swoją restaurację, you're going to have people that are trained to do the job. będziesz miała osoby, które są wyszkolone do tego, aby wykonać pracę. But if they can't get along with people, Ale jeżeli te osoby nie będą się umiały dogadać z innymi członkami zespołu, you're going to have to pull them aside to będziesz musiała wziąć je na bok and you're going to have to work on their character. i będziesz musiała popracować nad ich charakterem. You're going to have to learn to develop them. Będziesz musiała nauczyć się ich rozwijać. Here's the I difference. podam wam różnicę. When I develop this leader, Kiedy ja rozwijam tego lidera, I focus on this. to skupiam się na tym. If I train him, A jak go szkolę, I focus on this. to skupiam się na tym. See the difference? Widzicie różnicę? Yes. Most of us are good at training someone. Większość z nas jest dobra w szkoleniu ludzi, w szkoleniu kogoś, We really stink ale jesteśmy at słabi, developing someone. kiepscy w rozwijaniu kogoś. I'd rather have leaders around me Raczej wolałbym mieć przywódców, liderów wokół mnie, that are being developed którzy są rozwijani, rather than always being trained. raczej niż tylko, żeby byli szkoleni. All right, we're going to take a break. Będziemy mieli teraz przerwę. We're going to get in small groups, Dobierzemy się w małe grupki. groups of four Może people. 4 osoby. Grupy 4-osobowe zrobimy. So this row here, go over A here. więc te osoby w tym pierwszym rzędzie przejdźcie sobie na tą stronę. Get in groups of four. Dobierzcie się w grupy po 4 osoby. Four, go over here, here, here. And here's your assignment I teraz wam powiem, jakie macie zadanie. for 10 minutes. I to dosłownie 10 minut potrwa. What was your number one
takeaway I and why. chciałbym, żebyście... They should speak about that? Yes. Chciałbym, żebyście porozmawiali, podzielili się w tej mikrogrupie tym, jaki była najważniejsza lekcja, którą z tego wyciągnąłeś, dzisiaj wyciągnęłaś i dlaczego? What challenged you the most? Co rzuciło ci największe wyzwanie? Are you clear about the questions? Macie jasność, jeżeli chodzi o pytania? Tak? Okay, let's go. A więc zapraszam. 10 Przejdźcie. minutes. Mamy na to 10 minut. Chodźcie tutaj. Pierwszy rząd. Tutaj. Śmiało, tam się... Break up in about 4 people, find a spot. Znajdźcie miejsce. Roxana, możesz dołączyć do ekipy naszej wspaniałej z Bieszczad i z Gorlic. Witam, tak a propos w ogóle. Fajnie, że jesteście. Sofia, dołącz do grupy tutaj z nimi. Śmiało! A nie wiesz? Aha, bo nie słuchałaś, nie byłaś, tak? Okej, dobra. Chciała rozmowy. Zawsze rozmawiali, ona zawsze zachęcała do rozmowy, żeby z szefem rozmawiać rano, przed pracą, co działamy dzisiaj, jak robimy. I ona była takim menadżerem. Ja miałem wizję, ona była menadżerem. To jest naprawdę, to są podzielki. Też na 100%. I dobrze jest, jak zadaj pytanie. Mogę? Fotowoltaiczne. No, teraz w Niemczech działamy, nie? Teraz w Niemczech działamy. Nawet sam osobiście szukam dziewczyny, żeby właśnie przyszła też do biura, pozyskać firmy niemieckie, z którymi mogę współpracę, właśnie z językiem niemieckim. Chcę, żeby ona... Ja mam wizję, muszę ją wykorzystać. Potrzebuję osoby, która będzie po prostu właśnie mogła szukać tych firm, mogła z nimi rozmawiać, potrzebuję takiego menadżera. No, ale już ta wizja u mnie gasła. Ale jak to usłyszałem dzisiaj, już napisałem do syna, ponawiaj ogłoszenie na tą osobę. Musimy ją szukać, bo trzeba to wykorzystać. Ale nie, ja akurat mogę być że tak jak lepiej czasami było, z facetami się lepiej pracuje. Tak, czasem lepiej jest takie mieszane, ale... Tak, 100%. Moim zdaniem tak. Same kobiety nie mogą. Musi być męski głos, tak samo, nie? Ale jako menadżer ale czyli kobiety mogą zrobić 10 raz, myślą o 10 w głowie i tak do przodu wybiegają, że sobie to coś się wydarzy. Ja zauważyłem, że kobieta jest osobą gospodarną bardziej. Może mi więcej spraw załatwić w firmie. Jeżeli ja to zauważyłem, jeżeli ona ma stabilne wynagrodzenie, może liczyć na więcej, on jej się chce, bo ona widzi, że jest sens. A mężczyzna bardzo dużo minus. I po prostu jeżeli zauważył jednym warunkiem, że tam ktoś daje 200 zł więcej, no przykładowo, to jest mały przykład, ale że tam może zarobić 2000 jeszcze na lewo, to on zacznie kombinować, rozumiecie?
Mężczyzna jest taki, że tam gdzieś się sprawdza jeden od bycia właśnie. Ale naprawdę ja mam jedną dziewczynę w biurze, która księgowość taką prowadzi. I nie jest stricte księgową, ale prowadzi mi wszystkie dokumenty. I ta kobieta tyle mi wykona pracy, tyle mi spraw nie załatwia, że naprawdę mężczyzn by jej nie podobało. A ona by nawet jakby krzyknęła, to nie by siadł na ten. I woleliby iść na Montero. Ja nie wiem, patrz na ciebie, bo ty masz taki, u nas to tak działa. Podobno masz taki... Wiesz co, ja ciebie sobie znam. Tak. Tarnów jest mały. Tarnowie znam. Może z kościoła. To nie tu, a może w tamtym w Tarnowie? Nie byłam. A nie pracować gdzieś w firmie Human Energy? Mój brat. If you could wrap this up in about just a couple more minutes. A więc jeszcze 2 minutki i już powoli kończcie, dobrze? I niech jedna osoba, przedstawiciel grupy, poprosimy, aby wyszła tutaj na środek i przedstawiła konkluzję grupy. Ja nie, włączam się. Możemy porozmawiać, ja mogę porozmawiać. Potrzebujemy jedynego mężczyzny, który... Ja już przed chwilą wiedziałem, że lepiej dziewczyny. Ja już byłam. A co im trzeba odpowiedzieć, że po prostu o czym rozmawialiśmy, czy... No. Okej. All right. Dobra, dziękuję. Even if you're Kończcie. not done, that's okay. Nawet jeśli nie skończyliście jeszcze, to w porządku. Wróćcie na miejsca. Kończymy, zapraszam, wracamy na All miejsca. right. I need a spokesperson for this group. Potrzebuję jednej osoby, przedstawiciela tej grupy. Kto z was? Śmiało. Okay. Śmiało. No, Ale bez wystąpień tam. Okay, here's the question. pytanie. Just share something Podzielcie się, that your group o czym grupa, learned. czego grupa się nauczyła. Nauczyliśmy się, Ale czy że nie słyszymy? wszyscy nauczyliśmy się jednego, że kobiety potrafią wnieść bardzo dużo do firmy i jako menadżerki są po prostu niezawodne. So we learned one thing, that Radzą sobie ze wszystkim. the women are I to ten mężczyzna potwierdzi. indispensable. Ale ja i tak mam żonę, także... They are, as a woman, they bring a lot of value. As managers, they bring a lot of value to the company, and they're indispensable. Yes. And he said, Marcin said that he has a wife like that, so he confirms that. Yes. Absolutely. And to confirm that, A żeby to potwierdzić, if I owned the world jeśli ja byłbym właścicielem świata and I had to hire a manager i miałbym zatrudnić menadżera, to manage the world, aby on zarządzał światem, I would hire a woman. to zatrudniłbym kobietę. Okay? This group right back Kolejna here. grupa. What's something that you heard that was a challenge? A wy powiedzcie z kolei, przedstawiciel tej grupy powie, co usłyszeliście tutaj takiego, co było takim wyzwaniem największym. No śmiało. Jako wyzwanie, jak
Jego wyzwanie to tutaj konflikt pomiędzy analitykiem a przywódcą wizjonerem. So, as a challenge, I see the conflict between the visionary leader and analytical manager. Analityk podąży za liderem, jeżeli go dobrze zrozumie, bo czasem wizja jest tak odległa, że analityk nie potrafi sobie tego poukładać. The person that is an analytic, that is will follow the visionary leader only as much as they understand this laid out vision in the future. Yes. And let me address that. I pozwól, że jakby dołożę do tego. The definition of conflict is this. Definicja konfliktu jest taka. Conflict is the distance between what is expected and what is reality. Konflikt to jest ten dystans pomiędzy tym, co jest oczekiwaniem, a tym, co jest rzeczywistością. To get rid of conflict, Aby pozbyć się więc konfliktów, you have to learn to narrow the gap between what is expected and what is realistic. a więc żeby pozbyć się konfliktów, należy zawęzić tą przestrzeń, ten dystans pomiędzy tym, co jest oczekiwane, a tym, co jest realistyczne. And it happens through communication. To dzieje się tylko i wyłącznie ze sprawą komunikacji. A visionary leaders, Zatem wizjonerzy, liderzy, którzy są wizjonerami, number one fault największym is ich problemem albo wadą jest casting the vision, rzucanie wizji, przedstawianie, prezentowanie wizji, ale w taki sposób zrozumiały. communicating the vision. Komunikowanie tej wizji, Because most visionary bo leaders większość wizjonerów, liderów, przywódców, wizjonerów are not real good communicators. niekoniecznie są dobrymi komunikatorami, Because they're always seeing something in the future. ponieważ oni ciągle widzą coś w przyszłości. They only see parts of it. Widzą w częściach, They only see pieces. widzą kawałki And so they may not communicate all of i it. mogą nie być w stanie umieć przekazać to wszystko. But the longer the manager works with the leader, Ale the visionary czym leader, dłużej menadżer pracuje z takim wizjonerem, liderem that wizjonerem, manager to ten menadżer knows how to complete that person's sentences. umie wręcz dokańczać rozpoczęte zdania wizjonera. Because they know how they think. Bo wiedzą, jak on myśli. And here's another thing about I conflict. tu jest jeszcze jedna rzecz, powiem wam o konflikcie. Healthy conflict is fighting for something. Unhealthy conflict is fighting against something. Zdrowy konflikt to jest walka o coś, a niezdrowy konflikt to jest walka przeciw czemuś. See the difference? Widzicie różnicę? If we are fighting for something, Jeśli walczymy o coś, that's healthy to jest zdrowe. because we're growing. Rozwijamy się, rośniemy. Our chemistry is growing. Nasza chemia rośnie. Our character is growing. Nasz charakter rośnie. Our competency Nasze kompetencje is being wzrastają, developed. które są rozwijane wtedy. But if we're fighting Ale against jeśli each other, walczymy przeciwko sobie, we don't have a vision. to nie mamy wizji. Okay, this group right here. Ta grupa. What was something, Uwaga, co? name one thing Wymieńcie jedną rzecz, that you heard którą usłyszeliście, that really was aha, this made sense. która była takim elementem, aha, to ma sens. Tak. To na pewno ma sens. Ważność współpracy i relacji. The importance of relationship and cooperation in the team between the visionary and manager. To jest niezbędne. It's irreplaceable, irreplaceable. And John Maxwell said, A John Maxwell powiedział, teamwork makes the dream work. że dokładnie, praca zespołowa to praca marzeń. I jeszcze raz. Praca zespołowa, czyli teamwork, czyni pracę marzeń, makes the dream work, czyli jakby zespół może wykonywać rzeczy niezwykłe, marzenia osiągnąć, realizować marzenia. Stand up, all of you. Powstańcie wszyscy, Lock arms. złapcie się tak pod ręce, tak, okej. Now try to separate. A teraz próbujcie się rozdzielić, No.
Okay, stay right there. Stay Co? right there. Zostańcie, zostańcie. Nie, kamera nas nie łapie. Tak, nie szkodzi. Your team Wasz zespół will be as strong będzie tak mocny, as the weakest jak link. najsłabsze w nim ogniwo. Your team will Wasz be zespół będzie tak mocny, your team will be as strong będzie tak mocny, as the weakest jak link. najsłabsze ogniwo, które jest w nim. Thank you. Dziękuję bardzo. Okay, this group Ostatnia grupa? spokesperson. Kto jest przedstawicielem? What was one thing that really Wymień jedną rzecz, you thought, oh my goodness, Okay. I never heard that O- this way o before. której powiesz tak: o ludzie, o rany, nigdy czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. I needed to hear that. Dzisiaj dobrze, że to usłyszałam. Znaczy, dobrze było, że było podkreślone o rozwoju, ponieważ każdy menadżer, lider powinien rozwijać swój zespół. So what was really great was that it was mentioned about the development, because every manager, every leader should develop their teammates, team members, Ponieważ potrzebny jest rozwój zespołu do realizacji planów because the team development is needed to fulfill the plans oraz znalezienie swojego następcy. and to find the substitution or the successor. Yes. I bardzo często w firmach jest to, że kierownicy nie rozwijają swojego zespołu, bo się boją o swoje stanowisko. Oftentimes the managers don't develop their teammates because they are afraid to lose their job, their position. So therefore you have competition Dlatego jest konkurencja and people are i competing ludzie konkurują against one another. przeciwko sobie, ze sobą nawzajem. And the antidote or the solution to that A antidotum albo rozwiązaniem na ten problem is for the top two leaders, the visionary leader and the manager. to jest once again, The solution for that rozwiązanie tego problem problemu is for the visionary jest leader to, aby and the manager wizjoner i tak samo menadżer, to model aby one style of leadership. aby byli przykładem określonego stylu przywództwa. It's called servant I leadership. tym stylem przywództwa, o którym będę mówił, to jest styl tak zwanego służebnego przywództwa. Have any of you heard of Chick-fil-A? Czy słyszeliście o takiej sieci restauracji Chick-fil-A? It's an American restaurant. To jest amerykańska sieć restauracji, Who was started by a Christian, którą zaczęli chrześcijanie, wierzący ludzie, and they are closed on Sundays. i z uwagi na ich przekonania restauracja jest zamknięta w niedzielę. Have any of you heard of Hobby Lobby? A słyszeliście o też takich sklepach Hobby Lobby? It's another business Coś odpowiednik naszego Leroy Merlin. that is run by a Christian CEO. To jest też taka firma, która jest prowadzona przez wierzącego człowieka, prezes jest wierzący. That is closed on Sundays. I oni również mają zamknięte w niedzielę. The top leaders come into the store and they walk around as a servant leader helping. Główni menadżerowie w tej firmie są na początku zawsze, pracują jako zwykli pracownicy, jako tacy słudzy, którzy usługują ludziom po prostu. It's like you, Bishop, To jest tak, jak ty, Zbyszku, getting your tools out wyciągnął swoje narzędzia z garażu and going into the apartment i poszedł do mieszkania and replacing the toilet. i wymienił ubikację. It's not because To nie dlatego, you have to, że musisz, it's because you can. ale dlatego, że możesz. You model servant I tym leadership. sposobem jesteś przykładem, modelujesz, pokazujesz innym przez przykład, czym jest służebne przywództwo. Okay, we're going to take a break, Słuchajcie, teraz będziemy mieli przerwę and then when we come back, i kiedy wrócimy po przerwie, we're going to talk about your clues to your assignment. będziemy mówić o wskazówkach dotyczących Twojego zadania. If you are here today, Jeśli jesteś tutaj dzisiaj you're not sure about what problem you are to solve, i nie jesteś pewien tego, jaki problem masz
Twoim celem jest rozwiązać, I'm going to give you some clues to what chcę to look for dać Ci pewne wskazówki, na co masz zwracać uwagę, czego szukać, that will help you. co będzie dla Ciebie bardzo pomocne. Let's take a break. Dziękuję i teraz mamy przerwę. Przerwa potrwa 15 minut. Zapraszam na kawkę, ciasteczko do sali bankietowej obok.